Dzień dobry. I znowu mamy zimę. Za dużo to nie zrobiłem tego mszenia niestety. Jak nagrywałem, to widzieliście, że zaczął padać śnieg, ale potem ten śnieg zamienił się w deszcz i nie dało się pracować. Także mam zrobioną tą drugą szczelinę i zacząłem z tej strony i jestem mniej więcej w połowie. Ciekawe, kiedy będę mógł do tej pracy znowu wrócić. No bo pogoda jest taka średnio zachęcająca. Nie wiem w ogóle, czy nie będę się zwijał do domu i ucieknę na parę dni. Bo jeśli mają się sprawdzić prognozy, że ma być nawet minus 17 w nocy, no to nie wiem, czy jest sens tu siedzieć, bo w ciągu dnia też będzie z minus 10, czyli nie popracuję. Woda mi zamarznie w przyczepie i tyle tego będzie. Do zastanowienia. No ale może prognozy się nie sprawdzą, bo zazwyczaj tu jest cieplej niż te prognozy pokazują. Tam na dole, na dolnym płotku możecie zobaczyć, jak jakieś 3-4 tygodnie temu, jak po raz pierwszy włamały się do ogródka sarny, to stwierdziłem, że spróbuję ten płot jakoś uszczelnić. Ale niestety te tyczki, bo ścinałem sobie z tej wierzby gałęzie, te tyczki są sztywne, także nie udało mi się ich przeplatać pionowo pomiędzy tymi szczeblami, tymi poziomymi belkami w płocie. Zacząłem robić na skos, ale jakoś mi się to nie podobało i przerwałem tą pracę. A trzeba zrobić jakoś inaczej. Tyczki się nie zmarnują. Znajdziemy dla nich inne zastosowanie. Ale okej, no z tego co widzę, to tutaj sarny na razie nie wchodziły. To przejdźmy dalej. Przejdę dalej, zobaczę, jak wygląda strumień. Czy zamarzł już? Pewnie nie, bo wczoraj wieczorem było jeszcze w okolicach zera. Teraz jest minus 5, także raczej strumień jeszcze nie zamarzł. O, tak to wygląda z tej strony. No jakoś mi się to nie spodobało. W sumie teraz ośnieżone tak źle nie wygląda. Ale nie mam do końca przekonania. Coś innego trzeba wykombinować. A na tym mostku wygląda to tak. Tej wody jest trochę więcej. No i rozlewa się ona tutaj już na łąkę. Jak patrzę na tą wodę, ona jest teraz taka mętna, bo spływa intensywnie z góry. To mi się przypomniało, że zadaliście pytanie, jak wyszły wyniki badania wody z naszej studni. No więc przyznam się, że nie zrobiłem tego badania. Dlatego, że ta woda niestety już na oko nawet patrząc nie nadaje się do picia. Ona właśnie jest taka, może nie aż tak mocno mętna, ale jest mętna. Było przez parę tygodni lepiej po tym, jak tą studnię wyczyściliśmy i woda była nawet przejrzysta. Ale jakieś pierwsze deszcze sprawiły, że ten poziom wody się podniósł w studni szybko. Czyli ona dalej nie jest szczelna i napływają po prostu do niej wody gruntowe. Dlatego tej wody na razie nie badałem. Ona do picia się nie nadaje, do mycia jak najbardziej. Używamy i jest ok.
A problem wody, no, w dalszym ciągu czeka na jakieś rozwiązanie. Widzę, że coraz mniej tego sianka, czyli sarny z tego korzystają. Dobra, wracam do przyczepy, dorzucę do pieca, tak żeby ten śnieg na bieżąco się topił. Chociaż możliwe, że będę musiał jednak wyjąć drabinę i go trochę possuwać. Dzień dobry. Ładnie dosypało. Jest mroźna. Co my tu mamy? -10. Jutro ma być chyba zimniej. Ale nie jest źle, więc jednak zostanę. Tylko pojadę dzisiaj na zakupy. Na szczęście tego śniegu nie ma jakoś tak bardzo dużo, żeby wsiowóz nie dał rady. Więc powinienem spokojnie dojechać. Wolę zrobić zakupy dzisiaj. Nie ma jeszcze wprawdzie takiej potrzeby, ale wolę zrobić dzisiaj, bo jak jutro będzie koło -20, to nie wiem, czy taki psiowóz zapali w takiej temperaturze. No to jadę. Dzień dobry. Kolejny dzień z silnym mrozem. Było -18 rano, teraz jest już cieplej, -15. Pewnie jeszcze dzisiaj nic nie porobię. O, koziołek na polu. Nie wiem, czy go widzicie. Teraz trochę będę ruszał kamerą, ale spróbuję go przybliżyć. O. Zrobiła się taka ładna pogoda, że pomyślałem, że wybiorę się na spacer do lasu. Piękne warunki. To daliście w komentarzu pytanie o to, czy wyobrażamy sobie życie na siedlisku na emeryturze, na starość. Czy te warunki nas nie przerażają? Jak daleko jest do sklepu, zapytaliście. No to chciałem wam tylko tyle powiedzieć, że no jakby nie ma tutaj nic takiego, co mogłoby przerażać. Bo w takich warunkach, jeśli to tak w ogóle można nazwać, mieszka połowa Polski i świetnie sobie radzi. Także nie ma tutaj nic niebywałego, zaskakującego, bohaterskiego. Nic, co powinno nas w jakikolwiek sposób szokować. Tam, gdzie mieszkamy, też mamy do sklepu kilometr. Też mamy do przychodni kawałek. Natomiast tak, zasapałem się, bo tutaj tak, to jest pewne wyzwanie. Na pewno w tym terenie na starość. Bo tu wszędzie jest pod górkę albo z górki. A płaskie odcinki to wyjątek. Także tak, to jest na pewno coś, o czym warto pomyśleć. Ale dlatego też warto dbać o swoją kondycję, ruszać się, żeby i z tym nie było problemu. Kondycja, właśnie a propos kondycji, to mi się nasunęło to inne pytanie, które padło. Z jakich jestem służb? Ciekawe pytanie, no ale tutaj muszę odpowiedzieć standardowo. My ze służb o takich sprawach nie rozmawiamy. A tak serio to podejrzewam, że to po prostu
Tak dobrze mi poszło z tym traktorkiem i odśnieżaniem, że ktoś pomyślał, że mam praktykę, bo pracowałem w służbach oczyszczania miasta, więc demontuję. Nie pracowałem w żadnych takich służbach. Oj, i gdzie tu teraz iść? Ale tu śladów. Pójdę tam, gdzie jest ich więcej. Tu w lewo jest mniej, prosto jest chyba najwięcej, a tam nawet stoi sarna. Oj, macham tą kamerą. Centralnie. O, teraz jest centralnie. Sarenka. O, uciekła. Tak, także tam już saren nie ma. No to może pójdę. Pójdę w ogóle jeszcze inną drogą. Pójdę tędy. Do strumienia. Zobaczę, jak wygląda strumień. 300 metrów od nas. Poniżej nas. Zapytaliście, czy chcemy mieć zwierzęta hodowlane. Więc na razie tego nie przewidujemy. A to dlatego, że takie zwierzęta by nas po prostu uwiązały do siedliska. A my po pierwsze mieszkamy też w innym miejscu. Tam mamy swoją rodzinę. No i nie chcemy być w takiej sytuacji, że po prostu musimy być tutaj na siedlisku i nie możemy się stąd wyrwać na dłużej niż na 1-2 dni. A poza tym no nie chcemy też się uwiązywać ze względu na urlopy, bo ile z psami czy z kotem jest mniejszy problem. Zawsze można je zostawić pod opieką rodziny, czy jeżeli ktoś nie ma takiej sytuacji, no to może sobie w ostateczności nawet skorzystać z hotelu dla zwierząt, dla psów czy dla kota. No to niestety już z kurami, z owcami czy z krową tak się nie da. Także na pewno nie, na razie nie, a co czas przyniesie, zobaczymy. Tak, dochodzę już do strumienia, tylko tutaj jeszcze jest pastuch. Mam nadzieję, że nie jest pod prądem. Nie wygląda, przynajmniej nie wygląda. No nie jest. O, a tam jest taka ładna polanka, po której skacze koziołek. Trzeba się rozglądać, bo tu bardzo dużo jest zwierzyny. Trochę to grząsko. Jestem na mostku. No, tutaj to by się dało i kajakiem nawet zawrócić. No ale tam dalej to bym już nie popłynął. Zapytaliście się nas również o to, jakie jest nasze hobby. Myślę, że Marta jeszcze się do tego tematu odniesie. Jakie fajne tutaj strumyki płyną po tej drodze. I to wszystko do naszego strumienia, cała ta woda. Więc myślę, że Marta jeszcze się do tego tematu może odniesie. Na pewno naszym dużym hobby są kajaki. No teraz z uwagi na remont trochę mniej pływamy. Wstyd się przyznać, ale w tamtym roku tak naprawdę to było tylko kilka dni. Na Wiśle zresztą było to w filmie. Przy czym my nie uprawiamy takiego kajakarstwa, nazwę je kajakarstwa turystycznego, czyli w takiej formie, że jedziemy do wypożyczalni, bierzemy kajak, spływamy kilka godzin, wypożyczalnia nas odbiera.
My zdecydowanie wolimy takie kajakarstwo, może to jest duże słowo, wyprawowe. Czyli mamy własne kajaki, kajaki sprawdzone już w różnych warunkach, kajaki z bagażami, z lukami na bagaże. Także pakujemy bagaże, pakujemy żywność, pakujemy namiot, śpiwory, karimaty i płyniemy. I zazwyczaj te wyprawy są właśnie takie kilkudniowe, choć ja mogę się pochwalić, nie wiem czy mogę się pochwalić, ale się pochwalę, że ja mam za sobą 3 takie duże wyprawy. 2 to były wyprawy w poprzek Polski, kajakowe, takie, które zajęły mi chyba około 3 tygodni, czyli od granicy z Białorusią, tak? A nie, jedna była nawet od granicy z Ukrainą, bo tam dużo płynąłem bugiem, jak jeszcze tym bugiem płynąć można było. Teraz się już chyba takiej trasy zrobić nie da na bugu. No więc od Bugu do zachodniej granicy, czyli do Odry. Więc takie 2 trasy mam za sobą. Ale nie jest to jakiś duży wyczyn, bo znam co najmniej kilkanaście osób, które zrobiły podobną trasę. Natomiast jako jedyny, z tego co wiem, sarenki tam są. Jako jedyny z tego co wiem, zrobiłem też trasę w poprzek Polski. Teraz może je widzicie, jak uciekają. W poprzek Polski z zachodu na wschód, co już nie jest takie oczywiste, bo generalnie jednak te rzeki, duża część wtedy rzek, które mam po drodze, to muszę nimi płynąć pod prąd. Także ja wtedy zrobiłem, bo wystartowałem przy trójstyku granic. Czechosłowacja, na Łużycki, Czechosłowacja, Czechy, o Jezu, Czechy, Niemcy i Polska na tym trójstyku. A skończyłem na granicy z Białorusią. To było chyba z 1800 km i zajęło mi to ponad 40 dni, prawie 50 dni. Także to jest taka fajna trasa i z tego co wiem, nikt w taki głupi sposób nie płynął. Także wszystkie bambetle w kajaku. Tam było trochę przenoszenia tego kajaka. Tam było sporo rzek pod prąd. No ale taka fajna. Natomiast, no i jeszcze pływamy kajakowo. Też powiedzmy to, nazwę to tak sportowo. Znaczy braliśmy udział w wielu maratonach kajakowych. Mój rekordowy wynik, jeśli chodzi o maraton kajakowy, to jest maraton na Warcie na odcinku 200 km i udało mi się to przepłynąć w 20 godzin i 30 minut. A Marty rekordowy wynik to jest chyba na Pilicy. Tam było 116 albo 117 km, które ona przepłynęła w około 14 godzin. Ale też już od jakiegoś czasu się nie ścigamy, bo to jednak trzeba być w rytmie, to trzeba pływać, być rozpływanym, żeby te takie starty miały sens. Ale fajna zabawa, jeżeli ktoś się tym zainteresował, to jest taka strona Canoa Cup. Ja dam link w komentarzu, w opisie do filmu. Canoa Cup. Tam są wyszczególnione wszystkie maratony, jakie odbywają się w ramach tego cyklu Canoa Cup. No i drugie nasze hobby to jest żeglarstwo, ale na to mamy jeszcze mniej czasu. Akurat fajnie, że w tym roku udało nam się wypożyczyć żaglówkę i popływać z nią znowu Sarny ten tydzień. Ale myślę, że kiedyś do tego wrócimy. Tu jest o tyle trudno, gdzie jest to siedlisko z pływaniem, że zazwyczaj jak tu jesteśmy, to jesteśmy z psami. Z psami nie pływamy, nie nauczyliśmy ich tego. A nie specjalnie mamy je gdzie tutaj zostawić, bo teren nie jest ogrodzony. Ale myślę, że za jakiś czas i to też ogarniemy i wtedy
przywiozę tu kajaki, bo rzek to mamy sporo. Jest Wisłoka, jest San, jest Dunajec. Wisła jest w miarę niedaleko, jest sporo też takich mniejszych rzeczek. Fajnych, ciekawych, mniejszych rzeczek. Jak ja tu teraz mam przejść? Padły pytania, skąd pomysł na siedlisko i skąd takie zamiłowanie do starych domów. Jak wiecie, nasze pierwsze firmy to dotyczyły remontu innego domu drewnianego, w którym długo mieszkaliśmy, a potem on stał przez parę lat opuszczony. Aż mając taką możliwość i trochę wolnego czasu, stwierdziłem, że zajmę się remontem. Tamten remont chyba zajął mi z 1,5 roku. No ale spodobała mi się ta praca. Spodobało mi się, że z budynku, na który większość opinii mówiła, że trzeba go rozebrać, zburzyć i zapomnieć, można zbudować, odtworzyć fajny domek, który ma swój klimat, ma ciekawy wygląd. No i tak jakoś, jak skończył się ten remont, no zacząłem na początku tak nieśmiało przeglądać różne ogłoszenia o siedliskach. Potem włączyła się w to również Marta, zapaliła się do tego projektu. Ona znalazła finalnie to siedlisko, ale to już może Marta opowie. No i stąd tu jesteśmy i je remontujemy. Jak tam strumień? Strumień płynie. Strumień płynie, tylko że pod lodem. Fajnie. Pięknie. Lód zamienił się w ślizgawkę. Ciekawe, na ile ten lód jest mocny. Solidny lód. To do połowy. Pięknie. Niestety muszę się ruszyć do sklepu. Mi się skończyła butla z gazem. Trzeba by ją wymienić, żeby mieć jednak cały czas jedną w zapasie. A propos butli z gazem, to zachodzę w głowę, dlaczego tak jest. Że te butle zawsze się kończą w nocy. I powiem wam, że to jest średnio przyjemne, jak się wstaje na przykład o 4 w nocy, ubiera i wychodzi na zewnątrz, żeby wymienić butle. I teraz tak, popatrzcie, tak to wygląda z tej strony. Tak to jest zamarznięte. I teraz sobie wyobraźcie, że taka sama pokrywa lodu była z tej strony.
I żeby podnieść tą klapę, to trzeba to wszystko skuć o 4 w nocy. Fajnie. No ale takie są uroki. Pięknie. W zasadzie to miałem nie odśnieżać, bo tego śniegu nie ma jakoś tak bardzo dużo. Jest z 15 cm. Ale jednak Marta przyjedzie w sobotę, czyli jutro. No, a z tym niebieskim samochodem to tylko zderzak urwie. Bo jednak jest dużo niżej zawieszony. No to działa. To co? Z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. I jeśli się podobało, to dajcie dyla. Jak malutki właśnie zrobił. Dziękujemy i dobranoc. Dobranoc. Może się lód nie zarwie pod